Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o wojnach handlowych, które wywołuje Donald Trump. Czemu one służą, co Trump chce osiągnąć i jakie będą tego skutki. Za chwilę o tym porozmawiam z moimi gośćmi, ale najpierw ważne ogłoszenie. Trwa rekrutacja do 11. już edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Tam wielu fantastycznych wykładowców, wielu przedsiębiorców, generałów, ekspertów z bardzo różnych dziedzin. Wielu gości Układu Otwartego tam wykłada. Zajrzyjcie Państwo na stronę szkolaprzywództwa.pl. Tam wszystkie informacje, zobaczycie listę wszystkich wykładowców i wszystkie szczegóły. Zgłaszajcie się. Do maja trwa rekrutacja, ale im wcześniej się zgłosicie, tym macie większe szanse. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam też wszystkich patronów i mecenasów Układu Otwartego. Zachęcam do dołączenia do tego grona. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casaplaya, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casaplaya to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Hallow, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Jakub Dymek, dwie lewe ręce, Rafał Ziemkiewicz, jedna prawa ręka do rzeczy. Republika. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Co widać z lewej, a co z prawej, co widać, kiedy patrzy się na próbę wywołania wojen handlowych przez Donalda Trumpa? No, widać, że Stany Zjednoczone chcą zachować status imperium bez jego kosztów. Historycznie było tak, że każde imperium musiało wobec swoich państw klienckich, którym patronowało, wykonywać jakiegoś rodzaju przysługi, albo przynajmniej obejmować się jakimś parasolem ochronnym, albo dawać coś w zamian, a nie wyłącznie pobierać rentę. Gdybyśmy chcieli spojrzeć tak z lotu ptaka na to, co się dzisiaj dzieje, to chcielibyśmy powiedzieć, że ta zmiana paradygmatów, w szczegóły którego za chwilę wejdziemy, fundamentalnie i w najbardziej prostych kategoriach opiera się na tym, że Stany Zjednoczone chcą zachować wszystkie przywileje, które uzyskały, będąc nie tylko primus inter pares, ale i światowym hegemonem, coraz bardziej przekładając te koszty funkcjonowania jako państwo imperium na innych. I to widać wprost w tym, co mówi się o wojnie w Ukrainie, tak? Próba zeuropeizowania kosztów, a zamerykanizowania zysków. To jest to, co mówi się o globalnym handlu, tak? Próba obłożenia nawet najbliższych partnerów cłami, a zredukowanie własnego długu i deficytu handlowego u innych. To jest wreszcie to, co widać na arenie instytucji międzynarodowych, których znaczenie jest podważane, i agresywnej polityki protekcjonistycznej, która ma przyciągnąć do Stanów Zjednoczonych inwestycje kosztem między innymi tych państw klienckich. Właśnie stąd ostatnie zdanie. To byłaby taka próba zachowania imperialnego statusu bez kosztów utrzymywania imperium, albo, co nawet w tym kontekście zabawniejsze, przerzucenia kosztów zachowania tego imperium na jego peryferyjne czy podległe państwa. Ale waszym zdaniem to jest możliwe? Ja nie jestem do końca przekonany w ogóle, czy to naprawdę tak jest, ponieważ, no cóż, miałem jeszcze przed wyborami, miałem przyjemność rozmawiać z ludźmi, którzy uchodzą teraz za bardzo bliskich współpracowników czy doradców Donalda Trumpa, i oni sami wtedy mówili, że my mu różne rzeczy doradzamy, ale co on zrobi koniec końców, to nie mamy zielonego pojęcia, ponieważ myśli po swojemu. Donald Trump jest człowiekiem, który ma misję od Boga. On mówi o tym otwarcie, że to jest opatrzność go wybrała, opatrzność go ocaliła. W końcu chcieli go zgnoić na różne sposoby przez tych ostatnich kilka lat, a na końcu zastrzelić. I tylko... Ta komunikacja z Bogiem chyba jest niejasna, bo może Bóg mu... No właśnie dlatego... Niejasne komunikacje, słyszę dobrze. W związku z tym do końca nie wiem, co mu Pan Bóg przekazuje i jaką też swoją misję widzi, ponieważ nikomu nie zwierza. Jeżeli jest tak, jak mówi Jakub, to znaczy, że on po prostu prowadzi normalną politykę, jakby wrócił do polityki takiej, jak ona
jak ona zawsze wyglądała od niepamiętnych czasów, czy od kiedy się nowoczesna polityka urodziła, to znaczy chce zmaksymalizować zyski, a zminimalizować koszty. Ale wydaje mi się, że to jest dość racjonalne, to znaczy ja bym nazwał to, co robi Trump, wcale nie wiem, czy chodzi o wywołanie wojny handlowej. W ogóle mam wrażenie, że klucz do Trumpa jest taki, że jak on o czymś mówi, to na pewno chodzi o coś innego, bo to jest taki sposób działania biznesmenów i sposób działania negocjacji biznesowych, że się skupiamy na jakimś duperelu, a tak naprawdę chodzi o to, żeby w umowie przeforsować zupełnie inny paragraf, który gdzieś tam... Ale to w szczególnym rodzaju biznesu. Większość biznesu, mam wrażenie, zachowuje się Mamy bardzo pierwszego, racjonalnie i przewidywalnie. ale to jest racjonalne i przewidywalne. Mamy pierwszego w dziejach biznesmena prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump był, no oczywiście poprzednim, był też Trump w poprzedniej kadencji. Pierwszy wypadek, że został prezydentem Stanów Zjednoczonych człowiek, który nie był gubernatorem stanu. No to było wcześniej jakby jazda obowiązkowa, że trzeba było się wykazać, że się potrafi administrować stanem i nie był w ogóle politykiem, nie był kongresmenem, nie przeszedł całej tej kariery. On przyszedł zupełnie z innego świata, ze świata, gdzie są zupełnie inne reguły, zupełnie inne zasady działania. Dlatego lepiej sobie poczytać podręczniki managementu niż dzieła politologów, żeby zrozumieć, co w tej chwili Trump robi. A nie, to są specyficzne podręczniki, bo to musimy pamiętać, dodać do tego, że on działał na rynku nieruchomości i to w Nowym Jorku, No i gdzie to wpływy nie mafii były tylko. duże i nie jest to tradycyjny, nie jest to standardowy biznes. Tak, nie tylko, a poza tym trzeba powiedzieć, że podręczniki biznesu piszą ci biznesmeni, którym się nie udało i dlatego oni piszą podręczniki, bo ci, którym się udało, są milionerami i nie mają potrzeby pisania podręczników. I Trump należy niewątpliwie do tych drugich, którym się ten biznes powiódł. Ale niewątpliwie podchodzi biznesowo do tej całej sprawy i ma pewną wizję sięgnięcia, jakby powrotu do korzeni Stanów Zjednoczonych. Skąd się wzięła potęga Stanów Zjednoczonych? No to może zabrzmieć boleśnie dla liberała, ale wzięła się z dwóch rzeczy, to znaczy po pierwsze z protekcjonizmu, a po drugie czyli tych taryf, o których stale teraz Trump mówi, a po drugie z zamówień rządowych, które głównie wynikały z wojny. Więc Ameryka wyrosła na dwóch wojnach, a jej prawdziwa potęga zbudowana została w czasie zimnej wojny. No i właściwie mamy powrót do tego samego, to znaczy niewątpliwie Trump stwierdził, że dalsze trwanie w paradygmacie globalizacji zagraża i pozycji Ameryki, i w ogóle stabilności świata. I że to jest do rozpięcia. Koniec. Wracamy jakby do czasów, no może nie doktryny Monroe, ale wracamy do czasów gdzieś tam sprzed II wojny światowej, no, czy z lat 50. No, Bretton Woods właśnie nie wiem, czy jeszcze będzie obowiązywało, czy już zostaje odrzucone. Także jest to bardzo głęboka próba przeorania świata. I chodzi o coś więcej, moim zdaniem, niż o wojny handlowe. Chodzi po prostu kompletnie o zmianę całego tego paradygmatu, całego układu, który się ukształtował. To jest jeszcze, zapytam, bo dziesięciolecia. porozmawiaj o tym, jak jest ten większy cel, jakimi środkami do niego Donald Trump chce dojść, ale ta pierwsza rzecz, o której on mówi cały czas, no to komunikat miał dosyć jasny. Ja chcę odbudować przemysł w Stanach Zjednoczonych, bo przemysł wyjechał ze Stanów Zjednoczonych, tak? I czy waszym zdaniem to we współczesnym świecie w ogóle jest możliwe, żeby pościągać do Stanów Zjednoczonych producentów tych rozmaitych części, żeby to w Stanach Zjednoczonych składano wszystkie produkty i żeby w ogóle zaczynano tego typu działania, od których coraz mniej ludzi na świecie chce je robić. Ja myślę, że co najmniej dwie intuicje zawarte w poprzedniej wypowiedzi Rafała są słuszne i warto je w tym momencie podbić. Pierwsza jest taka, że nie warto być może obsesyjnie skupiać się na psychologizowaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych i szukania dna jego motywacji, tak? To jest coś, co się nazywa błędem atrybucji w psychologii. Druga intuicja, z którą ja się zgadzam, to jest podkreślenie tego protekcjonistycznego dziedzictwa, które w Stanach Zjednoczonych jest bardzo mocne. Ulysses Grant po wojnie secesyjnej, prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział, że Stany Zjednoczone też będą kiedyś państwem wolnego handlu, ale dajcie nam 200 lat, żebyśmy uzyskali najpierw z protekcjonizmu wszystko, czego potrzebujemy. I podobnie jak Anglicy, protekcjonizm przyniesie nam wszystkie te korzyści, które może nam dać, wtedy zainteresujemy się wolnym handlem. Pomylił się Ulysses Grant, nie trwało to 200 lat, pewnie bliżej raczej 100, może 90, może 110, ale rzeczywiście tak było, że Stany
Stany Zjednoczone przez większość swojej historii były państwem protekcjonistycznym, a ta epoka wolnego handlu była historyczną aberracją, była wyjątkiem, była epizodem, który być może nigdy się nie powtórzy, bo zbiegły się... Epizodem, który trochę jednak trwał. No właśnie, to jest wątek generacyjny, pokoleniowy, który warto być może od razu I wyrzucić. który też, przepraszam, dał, no to było w czasie największej prosperity. No więc właśnie. To jest moment, w którym warto zapytać, czy może w ogóle nie jest tak, że dzisiaj komentatorzy czy analitycy takiego młodszego czy średniego pokolenia rozumieją, co się dzieje lepiej. No warto spojrzeć w Polsce, że błyskotliwe, trzeźwe wątki na ten temat pisze Albert Świdziński ze Strategy and Future, tak? Damian Adamus z Nowego Ładu, kolega, który ukrywa się pod pseudonimem Introduction to Post-Keynesian Economics i tak dalej. A ci z generacji roku 89, którzy znali tylko amerykańską hegemonię, ten moment jednobiegunowy i świat, w którym Waszyngton rozdaje karty, są dużo bardziej pogubieni. Znaczy, dlaczego? No bo ten moment historycznie wyjątkowy wzięli za rzeczywistość i wzięli za transhistoryczny w ogóle kształt amerykańskiej pozycji w świecie. To tak po prostu było, jest i będzie. Nie ma zakładu bezpieczniejszego niż to, że amerykańska potęga będzie wieczno trwała, nie wyrośnie mu konkurencja, państwa komunistyczne czy autorytarne z definicji nigdy nie będą zdolne do stworzenia innowacyjnego przemysłu i tak dalej, i tak dalej. No i ci, którzy wychowali się w tym paradygmacie, dzisiaj muszą pożegnać się z więcej niż jedną... Coś w tym jest, panie Rafale. Akurat, No, to nie jest w ogóle... Pod tym jestem podpisać i zaraz to zrobię, tylko chcę dać koledze dokończyć i rozwinę tę tezę, bo oczywiście świat się zmienia. No co to za odkrycie, że nie żyjemy w czasach Reagana i Margaret Thatcher. Dla wielu jest, prawda? Znaczy, Przecież właśnie dla wielu wychowanych w tej rzeczywistości, dla których za opis gospodarki, rzeczywistości geopolitycznej i relacji międzynarodowych Są tacy służy ludzie- bon mot z Margaret Thatcher albo Ronalda Reagana, musi być to głęboki szok poznawczy. I Tak. poza szokiem handlowym, szokiem gospodarczym, którego doświadczamy, jest też szok poznawczy dla wielu przedstawicieli Są ludzie, którzy tamtej uważają, generacji. że muzyka młodzieżowa to punk rock. Dokładnie. Okej, mówiłeś samego. długo, więc ja sobie pozwolę tutaj w tej Nie chcę przerywać, w tej rozmowie, która prowadzący tutaj przerwa. która nie przypomina jeszcze na szczęście wojny celnej ani handlowej, wyszarpać dla siebie trochę czasu. Bo zmienia się więcej niż tylko graniczna stawka celna. Tak? To słynny inwestor Ray Dalio powiedział na niedawnej konferencji dla swoich klientów. Tak? Znaczy, nie przegapcie lasu, widząc drzewa. Tu nie chodzi o to, jaka będzie graniczna stawka celna na Chiny, Unię Europejską, stal z Kanady czy części samochodowe z Meksyku. Tu chodzi o to, że na naszych oczach rzeczywiście paradygmat oparty na filarach liberalizmu i liberalnej globalizacji się kończy. I on się nie kończy od wczoraj czy od przedwczoraj, on się kończy od co najmniej dekady albo od globalnego kryzysu finansowego. Różnica polega na tym, że partia demokratyczna była akuszerem takiej powolnej, kontrolowanej zmiany, albo powiedzieliby niektórzy kontrolowanego i powolnego upadku z pozycji hegemonii Stanów Zjednoczonych. Dzisiejsza prawica, jeżeli możemy tak o niej mówić spod znaku MAGA, to raczej akceleracjoniści, którzy chcą przyspieszenia konfliktu z Chinami, czy niekoniecznie zbrojnego, ale jakiegoś konfliktu z Chinami, by w tym konflikcie, w tym zderzeniu, w tym chaosie szybciej wrócić na upatrzone pozycje już nie globalnego hegemona, ale wciąż kogoś, kto panuje nad globalizacją dla przynajmniej połowy świata i co ważniejsze, z tej zamożniejszej połowy świata pobiera rentę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli globalizacja pęknie na dwa kręgi, kręg, w którym dóbr kapitałowych, finansowania, kredytu dostarczają Chiny dla większości światowej populacji, ale mniejszości światowego PKB, i drugi krąg globalizacji, w których tych dóbr kapitałowych, finansowania, kredytu i technologii dostarczają Stany Zjednoczone, to Stany Zjednoczone wciąż będą obsługiwały większą część światowego tortu finansowego i pobierały z tego ich zdaniem wyższą rentę, a potrzebują tej wyższej renty dlatego, że chcą zredukować swoje zadłużenie. Nie chcą go zredukować ograniczając na przykład wydatki militarne. Tak? Nie chcą go zredukować na przykład podwyższając podatki zamożnym. Nie chcą go zredukować w ogóle łamiąc ten system oparty na skrajnej finansjalizacji gospodarki. To więc co im pozostaje? Pozostają im pomysły dalece heterodoksyjne, takie jak pobieranie renty z ceł, takie jak wymuszenie innym deprecjacji dolara, to jest to, co nazywa się tym Mar-a-Lago Accord, albo wprost ściągnięcie, brutalnie rzecz biorąc, haraczu w postaci większych zamówień technologicznych, zbrojeniowych i importu ze Stanów Zjednoczonych przez inne państwa. Są też tacy, którzy mówią, że on chce, że
te ruchy, które w tej chwili się dzieją i odpowiedzi na taryfy nałożone przez Stany Zjednoczone doprowadzą na pewno do słodzenia amerykańskiej gospodarki, do spowolnienia w pierwszym okresie, ale że to jest potrzebne po to, żeby koszty obsługi długu, który jest gigantyczny, były niższe. Zaraz, bo tu szereg rzeczy padło i wszystkie ważne, więc ja się próbuję to uszeregować, ale zacznijmy jeszcze od jednego zastrzeżenia. Dlaczego w ogóle się często ciężko na ten temat rozmawiać? Ponieważ w myśleniu Zależy tak z kim. zwanego, no to zależy z kim, ale mówię, że przeciętny Polak jest bombardowany jakimiś ekspertami telewizyjnymi, którzy działają z takim silnym instynktem międzynarodówki, bo u nas to działa międzynarodówka, nie u nas, na świecie jest międzynarodówka trumpowska i antytrampowska. Powiedziałbym, jest przede wszystkim w tej chwili w Europie międzynarodówka antytrampowska i wszystko to jest, jak włączam te jakieś przysłowiowe TVN-y czy Springery, no to mam tam korowody ludzi, którzy po prostu uważają, że Trump to jest pisowiec, a pisowcy to zło, w związku z czym trzeba. No, wzorcem jest nasz minister spraw zagranicznych, pożal się Panie Boże, którego główną troską jest tweetowanie, a co ciekawe, jak polska prawica wytłumaczy się z takiego czy innego posunięcia Trumpa. Tak jakby rzeczywiście Trump był emanacją polskiej prawicy i Jarosław Kaczyński musi się tłumaczyć z Trumpa, a Sikorski chwycił argument, bo Trump rozrabia, nie głosujcie na PiS, bo my jesteśmy w tej właściwej międzynarodówce. Więc bardzo proszę wszystkich, którzy nas słuchają, żeby spróbowali odłożyć na bok ten cały bełkot o zdradzie Trumpa, o tym, jak zły Trump świat wysadza i w ogóle, bo to jest wszystko oparte na jakimś założeniu, że świat sobie świetnie funkcjonował i przychodzi jakiś Trump i skopa to wszystko. Otóż nie. Świat nie Skopa funkcjonował. to wszystko, próbuję. Nie, to nie jest skopa. To jest przemyślane w moim skromnym zdaniem. Oczywiście to jest hipoteza, bo Trump mi się nie zwierzał. Nie wiem, jak mógł zaniechać tego, ale niestety. Więc ja to sobie staram zrekonstruować się, ale mam wrażenie, że to jest pewien przemyślany plan, który bym nazwał kontrolowanym odpaleniem takich ładunków wybuchowych kontrolowanych. No, ponieważ od wielu lat słyszymy, tak, różnych ekspertów poważnych w tej chwili, nie mówię o takich tam telewizyjnych ekspertach, że na przykład krążą jakieś bimbaliony dolarów fikcyjnych zupełnie po światowych giełdach. Że robi się taki nawis inflacyjny, jakby po kryzysie Lehman Brothers, który właściwie nie został zgaszony, tylko trochę tak jak reaktor w Czernobylu został zasypany, tylko że dolarami, a nie cementem. I właściwie źródła, przyczyny tego krachu w żaden sposób nie zlikwidowano, tylko po prostu nasypano, wykreowano bimbaliony dolarów, które przekazano bankom, które puściły to od razu w kolejne toksyczne aktywa zresztą, w związku z tym problem tylko narasta i w tym się musi walnąć. No i wszyscy, no dobrze, no w którymś to musi w momencie wybuchnąć, co robić? No przychodzi facet, który ma doświadczenie w biznesie, mówi, co zrobić? Odpalić to szybciej. Jeszcze może się da zrobić w jakiś kontrolowany sposób. I myślę, że to jest jakby przewodnia w tej chwili strategia Trumpa. Szereg takich kontrolowanych wybuchów w różnych dziedzinach, które mają między innymi na przykład przekuć trochę ten balon na światowych giełdach. No bo jak słyszę, że dzięki tym posunięciom Trumpa ileś tam bimbalionów wyparowało z nowojorskiej giełdy. No jeżeli nawet z tych polskich spółek Skarbu Państwa wyparowało 30 miliardów złotych, czyli ich nie było. Jakby były, to by nie wyparowały. Czyli te pieniądze, te biliony, które wyparowały, to są spekulacyjne oczekiwania na rozmaitych akcjach, prawda? Wszyscy wiedzieli, że to jest jakiś problem, nie wiedzieli jak. Nie mówię, że akurat to była główna część działania Trumpa. Zastanawiam się, co z tego jest najważniejsze i wydaje mi się, że rzecz, o której Jakub już powiedział, czyli ten Mar-a-Lago Accord. To jest idea. Ja zwracam uwagę, że Zoltan Pożar, który to warto się zainteresować tą postacią. Wytłumaczcie, co to jest. Ekonomista, który Ale to też to wymyślił. Zoltan Pożar. Pożar po węgiersku, czyli szy jest na odwrót. Najpierw zy, potem sy. Zoltan Pożar ma taki think tank, założył go parę lat temu, o niezwykle znaczącej nazwie. Jak pamiętamy, dewiza Stanów Zjednoczonych to jest e pluribus unum, czyli z wielu uczynione jedną. Natomiast think tank Zoltana Pożara, który jest mózgiem tak zwanego Mar-a-Lago Accord, ten think tank się nazywa ex uno pluros, czy coś takiego. Mogę mylić końcówki, ostatnie kolokwium z łaciny miałem prawie 40 lat temu, ale znaczy to, że z jednego uczynić wiele. I to jest bardzo znaczące, bo to moim zdaniem jest idea podchwycona przez
przez Donalda Trumpa, żeby jakby rozbić ten system budowany jako jedyny globalistyczny na system wielobiegunowy, na system wielu rozmaitych rzeczy. Samo Mar-a-Lago, akord Mar-a-Lago, przypomnę, to jest oczywiście ta rezydencja Trumpa. To jest próba powtórki, czy idea taka, żeby powtórzyć coś, co się nazywał New York Plaza Accord, czyli w połowie lat 80. Ronald Reagan z 5 chyba wtedy z tymi najbogatszymi państwami świata właśnie w hotelu New York Plaza, stąd nazwa, zawarli taką zgodę na temat dewaluacji dolara. Bo żeby takiej akcji dokonać, no musi być to głównie partnerzy handlowi, którzy tym dolarem obracają, muszą współpracować. A wtedy to się udało, bo była cały czas zimna wojna, był Związek Sowiecki jako wspólny wróg tych wszystkich krajów, w związku z czym udało się Reaganowi ich przekonać, że to jest dla wszystkich gospodarek dobre, żeby dolara zdewaluować. No i Mar-a-Lago Accord to jest powtórka z tego. Zdewaluować dolara tak o połowę mniej więcej, a przynajmniej o 1/4. I teraz tak, prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma żadnej władzy nad siłą waluty. Szef rezerwy federalnej nawet nie ma takiej władzy. Natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych ma władzę na przykład szturchania swoich partnerów handlowych, na przykład cłami. Groźbą wycofania wojsk, groźbą wycofania informacji wywiadowczych, Tak jest. wieloma innymi narzędziami szantażu. Tak. Trump całe życie negocjował. No jak negocjował? To są dwa modele biznesu. On wybiera ten taki, że negocjacje się zaczyna od kopa, znaczy od wejścia. No, mogę sobie wziąć ten twój kanał panamski, on jest mój. Wypadł w ogóle. Nie macie żadnych tych... Co proponujecie? No dobrze, no to skończyło się, że Blackwater wykupił te 2 porty chińskie przy kanale panamskim i temat zniknął. Zaczyna się od wejścia na maksa, a potem negocjujemy. Także jak ogłosił Trump cła na Unię Europejską, to pamiętam, że z żoną rozmawialiśmy, mówię, spoko, poczekaj, za tydzień się ogłosi, że zawiesza te cła na 90 dni i czeka, co Europa zaproponuje i w jaki sposób będzie negocjować. No i coś takiego nastąpiło, prawda? Bo być może tak naprawdę chodzi nie tyle o cła, ale na przykład o wymuszenie zgody na dewaluację dolara, bo to jest jeden ze sposobów wyjścia z tego, co jest rzeczywiście strasznym bólem głowy Ameryki i Trumpa osobiście, czyli tego gigantycznego deficytu, czyli tego deficytu w handlu zagranicznym, no i ogólnie rzecz biorąc słabej konkurencyjności Stanów Zjednoczonych. I wydaje mi się, że w ogóle to jest tak naprawdę nie wiem czy centralnym, ale jednym z najważniejszych elementów tej układanki i jakby gra Trump jednocześnie na wielu polach, usiłując swoich partnerów tym zaszachować, tamtym zaszachować, a swoich przeciwników tu nastraszyć, a tam pozyskać, bo jeszcze ostatni, przepraszam, wątek, który musimy pamiętać, jak na razie nie ma bloku chińskiego. To jest, blok chiński jest taką postulowaną, głównie przez Chiny, a najbardziej przez Rosjan, bo im na tym najbardziej zależy, bo to jest i dla nich jedyna przyszłość, takim bytem postulowanym, żeby tak zebrać te wszystkie kraje BRICS-u, te 3 miliardy, czy tam 4 miliardy ludzkości przeciwko temu złotemu miliardowi zgniłego Zachodu, który się pławi w niezasłużonym dobrobycie, bo okradł, prawda, całą resztę świata w dobie kolonizacji. Tylko że każdy z tych krajów ciągnie w swoją stronę. Indie na przykład bardzo umiejętnie grają między Ameryką a Chinami i wcale się nie zamierzają tam, widać, trwale wiązać. Żadna wspólna waluta, żaden antydolar, prawda, strefa antydolarowa, którą Rosjanie ogłaszali, absolutnie nie w tej chwili. Nie w tak różnych krajach, bo tu mamy i Brazylię, i Republikę Południowej Afryki, prawda, i w ogóle większość krajów afrykańskich, które są, akurat dla nich Chiny są pewną szansą. I to jest wszystko takie rozjechane, więc zanim się to zjedzie do kupy, no to jest jasne, że Trump usiłuje to podzielić, wystawiać różne oferty. Na przykład nie bardzo rozumiem, ale domyślam się, o co chodzi, że nagle, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, najbardziej tymi cłami po łbie miał dostać Wietnam pierwotnie. Co to? Kara za to, że wygrali wojnę? Nie no, my wiemy dlaczego tak było, ponieważ my wiemy dlaczego tak było, No. prawda? Ponieważ formuła, która posłużyła do wyliczania tych nowych ceł, była oparta na różnicy deficytu handlowego, a nie... A tam produkowali między innymi te trampki Nike'a. Tak, chociaż też eksportują bardziej zaawansowane dobra. Raczej by się chodziło o to bardziej zaawansowane, tak? Czy reeksportują, bo to jest, no właśnie, dzisiaj już... Dobra, ale słuchajcie, powiedzcie, co ma być na koniec? Bo rozumiem, że zgadzamy się co do tego, że chce rozwalić ten system, że chce poprzewracać te klocki,
Ale jak mają być... Podzielnie poprzewracać. Ja powiem, to ma Tworzycie być... na nowo. No dobrze, ale co ma być na końcu tego procesu? Ja już odpowiadam na twoje pytanie, tylko wytłumaczę, dlaczego tak się uśmiechnąłem, gdy Rafał tak plastycznie i trafnie opisywał gangsterską metodę negocjacji prezydenta Trumpa, bo przypomniało mi się, jak w Polsce ci wszyscy eksperci od spraw międzynarodowych powtarzają: Putin jest bandytą, on rozumie tylko język siły, z nim trzeba brutalnie, z takimi chuliganami to nie można się patyczkować. I gdy zobaczyli faktycznie przywódcę, który tak negocjuje, to są kompletnie pogubieni, nie umieją posłuchać własnych lekcji i jakby zapomnieli, co mówili przed chwilą o tym, jak należy negocjować z tymi, którzy z nami chcą negocjować po gangstersku. To jest bardzo, bardzo zabawne, gdy naprawdę zderzyli się po raz pierwszy z kimś takim, kto rzeczywiście to wszystko, co oni... Tylko, że niestety Trump tak nie negocjuje z Putinem. Bo on Póki w co. ogóle nie Póki negocjował co. z Putinem, bo Póki co. z Putinem on naprawdę negocjował z Europą. Właśnie mówię, jak Trump coś mówi, to prawdopodobnie chodzi o co innego niż mówi. To prawda, gdybyśmy... Prawda. Jego negocjacje z Putinem były szachowaniem Niemiec Unii zwłaszcza. Europejskiej, a zwłaszcza Niemiec oczywiście, bo to też taki wyjście, że to Niemcy uważali, że oni mają jako pośrednik monopol na kontakty z Putinem, prawda, bo oni mają świetne kontakty z Rosją zawsze tradycyjnie. No, powiedzmy po 1945 roku. I tutaj to oburzenie jest zrozumiałe, ale przyjdzie czas i na Putina, no powiedzmy tak. Na razie on jeszcze z nim nie negocjował na twardo. Twoje pytanie jest bardzo cenne o to, jaki z tego ma się wyłonić obraz i jak te klocki mają zostać na nowo poukładane, ponieważ to jest doskonały moment, żeby powiedzieć wszystkim i też otwarcie przypomnieć, że te cele potrafią być ze sobą wzajemnie sprzeczne. I dlatego rozmowa o wojnach handlowych, o tej reorganizacji światowego porządku, deglobalizacji, trumperializmie, to jest fajne słowo, jakkolwiek chcemy to zwać, jest trudna, jest nieoczywista. Trumperealizm. Trumperializm. Trumperializm. Imperializm. Pojęcie, które Van Jackson, taki bardzo błyskotliwy i fajny. Trumprealizm też się daje wyderywować. To jest ciekawe. To ja Ale o pewnie Trump imperializm jest bliższy prawdy. A to że zobaczymy, to się jeszcze okaże. No. To po kolei. Dlatego, że te cele po prostu potrafią być wzajemnie ze sobą sprzeczne. One się wykluczają. Przykładowo, gdyby trzymać się samego tak zwanego Mar-a-Lago Accord, czyli próby dewaluacji dolara na skalę globalną, wymuszonej poprzez narzędzia szantażu, fundamentalnie skierowane przeciwko nie wrogom, a sojusznikom, czyli tym, którzy wciąż w tym systemie dolarowym funkcjonują i można ich do czegoś nagiąć, jest sprzeczne, czy stoi w konflikcie z tym, że Donald Trump chce, aby dolar dalej był walutą rezerwową świata. Tak? Nie można jednocześnie chcieć tego, żeby ludzie na przykład pozbywali się aktywów, które mają w dolarze i żeby rezerwa federalna drukowała mniej długu i żeby te aktywa amerykańskie były mniej atrakcyjne dla świata, a przecież do tego to ma prowadzić, ale zarazem, żeby dolar cały czas był walutą rezerwową. To są na przykład cele, które... Zapolemizuję, bo to jest możliwe, jeżeli nie będzie bardziej atrakcyjny od dolara alternatywy. No, Może być, że jest kiepsko, zdewaluował się, ale i tak nie ma nic lepszego niż dolar, a taka sytuacja jest wyobrażalna. Jak najbardziej tak, ale kosztem na przykład tego, co dzisiaj widzimy na amerykańskiej giełdzie, tak? Nie ma tutaj nic bez kosztu, ale to są cele, które są w konflikcie. Innym celem, który stoi w konflikcie przykładowo, jest to, że Stany Zjednoczone chcą być potęgą eksportową w tej wizji, ale tak naprawdę nie chcą migracji i nie chcą też własnych inwestycji w tę infrastrukturę na przykład. Czyli kto będzie pracował w tym przemyśle? Tak? To jest dobre pytanie. I można by takich sprzeczności wykazywać dużo więcej. Tak? Te cele po prostu jeden wraz z drugim. Albo na przykład, to będzie dobry przykład. Stany Zjednoczone chcą, aby te cła były źródłem przychodu zewnętrznego, czyli aby pobierać z innych podatki, ale zarazem chcą, żeby te cła wzmocniły amerykański przemysł i były jednocześnie narzędziem nacisku na innych. No cóż, jeżeli mają być źródłem wpływów podatkowych, to nie można ich nakładać i odwieszać, żeby były narzędziem nacisku, bo wtedy przestaną przynosić zyski podatkowe, ale odwrotnie. Jeżeli będą służyły reindustrializacji Stanów Zjednoczonych, to z biegiem czasu będą przynosiły coraz mniej wpływów podatkowych, bo ta reindustrializacja się dokona, a import spadnie. Ale Można wtedy by takich sprzeczności... Dokładnie. Nie, więc bo to jest... Horyzont jest... Jeszcze chwilkę, jeśli pozwolisz. Horyzont jest taki, że w tej wymarzonej wizji, która tu stoi, która jest tutaj przed nami stawiana, za dekadę albo dwie Chiny akceptują swoją rolę drugorzędnego imperium. To jest coś, co w konkluzjach swojej książki Strategy of Denial pisze Elbridge Colby. Tak? Rezygnują z roli hegemona nawet w Azji. To bardzo trudne do wyobrażenia, że chińskie elity się na to zgadzają. A Stany Zjednoczone są
krajem, który ma największą bazę przemysłową, który dalej zachowuje prawo nakładania sankcji na innych i kontroli technologii na skalę globalną. I wreszcie dzięki wysokim płacom w swoim własnym przemyśle, ale zarazem słabemu dolarowi, jest w stanie utrzymać kształt gospodarki trochę na wzór, powiedziałbym, nie wiem, lat 60., gdzie z pojedynczej pensji robotnika można wyżywić całą rodzinę, a jeszcze do tego towarami, które produkuje Ameryka, zainteresowany jest cały świat. No, Ale przecież powiedzieć, Stany że ścielankowa ale i idylliczna to nic nie powiedzieć. To No. taka fajna, ciekawa wizja, tylko wydaje się mało realistyczna. No dzisiaj Stany zarabiają przecież głównie na usługach, a nie na produkcji. I zarabiają potężne pieniądze. Pierwszym efektem tych ruchów będą zapewne podwyżki cen w Stanach bardzo poważne, więc jego wyborcy się wkurzą. Co jest dobrą wiadomością dla lewego skrzydła Partii Demokratycznej, jeżeli ta się w końcu obudzi. Ja nie sądzę, bo... Rafał, a ty, twoim zdaniem, no, jaki jest ten wielki obrazek, do O, którego on dąży? Wielki obrazek się składa z małych, a właśnie na tym ta sprawa polega, że mamy szereg spraw, w których każda wydaje się kwadraturą koła, ale one, sądzę, że jakby pomysł Trumpa jest taki, że jak się to będzie robić te wszystkie rzeczy jednocześnie, to one sobie nawzajem będą pomagać. Bo rzeczywiście to jest tak, żeby Stany Zjednoczone stały się znowu krajem na plusie, muszą produkować i sprzedawać. Ale nie tak, jak to robią w tej chwili, bo teraz mówisz, że Ameryka zarabia ogromne pieniądze. Ameryka żadnych pieniędzy nie zarabia. Koncerny amerykańskie zarabiają ogromne pieniądze, ale te pieniądze nie są w Ameryce. One są, diabli wiedzą gdzie. One są w tych właśnie rozmaitych bimbalionach, tam w rozmaitych toksycznych aktywach, które gdzieś tam krążą po świecie. I ściągnąć te pieniądze do Ameryki i zaangażować je w Ameryce, to jest coś, co wtedy spowoduje, że stanie się możliwe coś takiego, że Ameryka zarabia, że Ameryka daje pracę Amerykanom na tyle, że oni są w stanie zarobić. Rzeczywiście te lata 60. tam tkwią cały czas w głowie. Pamiętam, że od lat 60., jak Robert Reich wykazuje, od lat 60. Średnia płaca, mediana płac pracowników takich, nazwijmy to, pracujących się nie zmieniła. To znaczy, że spadło na zbity pysk zarobki tych ludzi, no bo przecież to nie jest ten sam dolar, co za czasów Johnsona. Natomiast mediana zarobków tych CEOs korporacyjnych wzrosła kilkaset razy i to ponad 500 razy, 600 czy 700 razy. No to pokazuje jakby co się stało z Ameryką i co Trump próbuje odwrócić przy użyciu różnorakich narzędzi. Żeby osiągnąć tę opłacalność i to, żeby Ameryka i produkowała, i sprzedawała, i produkowała tak, żeby Amerykanie zaangażowani w tę produkcję zarabiali, a jednocześnie, żeby nie mieć na pokładzie też buntu tych wszystkich CEOs, no bo oni też są z kolei, oni są zainteresowani, w ogóle cała kwadratura koła Trumpa zaczyna się od tego, że on został prezydentem dzięki poparciu dwóch grup, których interesy są całkowicie sprzeczne. Czyli tej korporacyjnej magnaterii, która chce, żeby dalej było jak było, bo to ona na globalizacji zarobiła, i mas ludowych, które chcą wreszcie zacząć zarabiać tak, jak zarabiali ich ojcowie czy dziadkowie, bo zostały strąceni w pasy rdzy, prawda, w to zjawisko pracującej bezdomności czy braku dostępu do służby zdrowia. To wszystko w Ameryce w tej chwili było przyczyną całej tej rewolucji. Więc jak pogodzić te sprzeczne oczekiwania? No coś trzeba dać koncernom, coś trzeba dać ludziom. Jeżeli próbujemy zrobić taką niemożliwą rzecz, żeby więcej produkować i sprzedawać za droższe pieniądze i żeby Biedniejszemu światu. Biedniejszemu światu, żeby to się opłacało, to trzeba zakuglować z walutą świat. Ja to mówię w niesamowitym uproszczeniu, bo gdzieś tam mgliście przeczuwam jakby ogrom komplikacji tych zadań, ale chodzi o mechanizm, tak? Żeby to osiągnąć, ten niemożliwy cel, trzeba ruszyć wartość dolara. No ale żeby dolar został zdewaluowany, a pozostał walutą zapasową, to musi nie być innej waluty zapasowej na świecie. No, próbą stworzenia waluty zapasowej drugiej po dolarze jest euro, które się skichało jak wszystko, czego się wzięła Unia Europejska. I teraz chodzi o to, żeby to euro się jeszcze bardziej kichało, niż jest pokichane dotąd. Żeby nie było konkurencji, bo tam BRICS to nie stworzy swojej wspólnej waluty, to w ogóle to są bajki. Natomiast Europa, proszę zobaczyć, że cała ta historia z cłami ma taki wpływ, że Trump wyraźnie pokazał,
Unią Europejską rządzą jako Bruksela, to są idioci. To J.D. Vance powiedział otwarcie. Zresztą moim zdaniem akurat całkowicie słusznie, chociaż nie dyplomatycznie. W związku z czym nie będziemy rozmawiać z idiotami. Będziemy rozmawiać z Niemcami, będziemy rozmawiać z Francuzami, będziemy rozmawiać być może z Polską. Też jak władze w Polsce zaczną myśleć o interesach polskich, a nie o tym, jak to, co to polską prawicę zaszachować tym, co ona powie na najnowsze posunięcia Trumpa. Będziemy rozmawiać bilateralnie. I to jest pośród różnych problemów, które sobie Ameryka wyhodowała, oczywiście największym problemem są Chiny, które wyhodowała, bo potęga chińska powstała z przenoszenia produkcji amerykańskiej do Chin, bo tam była praca niewolnicza za pół darmo, w związku z czym właśnie te CEOs sobie mogli po kilkaset razy podnosić zarobki, bo mechanizm rynkowy przez globalizację przestał jakikolwiek istnieć. Natomiast również tym, co sobie wyhodowała Ameryka i w tej chwili jej to szkodzi, jest Unia Europejska. No przecież to nie jest tak, jak Trump mówi, że Unia Europejska powstała na złość Ameryce, tylko po prostu powstała z amerykańskiej inspiracji, niemalże pod amerykańskie dyktando. No przecież pierwszy przewodniczący Komisji Europejskiej, może nie wiem, to się tak wtedy jeszcze chyba za czasów Wspólnoty Węgla i stali nie nazywał, czy Walter Hallstein, to był nazista, tak powiem, przewerbowany przez Amerykanów. Oni mieli taki obóz pod Nowym Jorkiem na takiej wysepce, zapomniałem nazwy, gdzie tych wszystkich takich wybierali takich nazioli, którzy są do przekręcenia i im tam robili reedukację, robili z nich demokratów i potem oni, że tak powiem, przy Adenauerze robili całe Niemcy i oni właśnie, no Hallstein był z tej grupy, także facet, na którego były świetne haki, prawda, i był bardzo dobrym i posłusznym wobec Ameryki przewodniczącym tych spraw europejskich. Jest taka książka Filipa de Villiersa, dość doskonale udokumentowana, bo on wszedł do tych dokumentów i jako pierwszy w ogóle wszedł do archiwów, bo się okazało, że nikogo historia Unii Europejskiej w samej Europie aż tak nie obchodzi, żeby sięgać po te dokumenty. Ale to nieważne. To w każdym razie teraz Unia Europejska jest nie na rękę Ameryce. W związku z czym Trump ją po prostu rozpina. I myślę, że to osiągnie, że będzie rozmawiał z konkretnymi krajami. Czy jest możliwe ściągnięcie przemysłu do Stanów Zjednoczonych? A Siemens już 2 fabryki otworzył w Stanach Zjednoczonych. A Northvolt, któryśmy stracili, który chciał pod Gdańskiem produkować baterie sodowo-jonowe, co jest skądinąd technologią właśnie jedną z takich przodujących na świecie, już z Gdańska wywiał, gdzie będzie produkował w Ameryce. No, nie mówię o Intelu, który też już nie będzie pod Wrocławiem budował fabryki półprzewodników, bo powiedzmy Intel zawsze był najsilniej związany z Ameryką. No ale jak taka firma szwedzko-norweska, która zresztą ten Northvolt chyba ogłosił bankructwo, i całe, tak powiem, masa upadłościowa została przejęta przez jego spółkę córkę, która jest w Stanach Zjednoczonych, bo oni tam od stanu Massachusetts czy jakiegoś innego dostali jakiś miliard kredytów na budowę tego. To jest, no mówię, i już jedną technologię przodującą już Europa straciła. Tak? Holendrzy się tam odgrażają, że chmurę internetową trzeba zrobić nieamerykańską. No życzę im uspiechów, jak to mówią na dworze Władimira Putina. Jeżeli wszystkie chmury to są Google'a, innych tych, te wszystkie te chmury to są chmurami, prawda, amerykańskimi, to widzę tak, Starlink, Francuzi będą Starlink robili. Starlink ma 7000 satelitów, Francuzi mają 200 czy 300 satelitów, a Europa jest w stanie z Gujany Ale wystrzelić Francuzi kilkadziesiąt akurat- rocznie. Francuzi parę rzeczy robili bardzo wcześnie. Minitel to był pierwszy. dobra, to ale- był pomysł francuski, tak? On parę takich rzeczy robili. A wydobycie ropy naftowej to był pomysł polski. Przypomnę, i jej oczyszczanie i że z tego wynika, że jesteśmy w stanie rywalizować z Arabią Saudyjską. Chyba jednak nie, no, mimo tego pierwszeństwa Dobrze, naszego. bo tutaj bardzo wiele wątków się Ale bo pojawia. właśnie, to jeżeli bo bardzo one dużo gra na nie pociągnę 15 dwa. fortepianach naraz. Po prostu właśnie o to chodzi. Ale To to nie jest jest tak, urok że, on tej ma sytuacji. że ta wizja Trumpa jest bardzo mglista, ale jest taki dynamiczny chłopak i lubi, jakby kręci go to zabawa, kręci go to, że cały świat mówi o nim, że na wszystkie, jak na jakikolwiek portal nie spojrzy, to Przepraszam, każdy tytuł artykułu musi mieć sobie wiele Jedno słów. słowo. Niedługo dogoni Adolfa Hitlera w liczbie cytowań, ale jedno słowo jeszcze tylko się. Mówimy Trump, ale przecież to ten człowiek przywykł do pewnej kultury korporacyjnej. On przez kilkadziesiąt lat on kieruje, a ma zespoły ludzi, którzy pracują. Więc to nie jest tak, że jeden Trump próbuje, jak któryś sobie radzik
ogarnąć swym mózgiem, wiesz, tyle rozmaitych spraw, tylko przypuszczam, że on to sobie skoordynował na zespołach właśnie ludzi typu Zoltana Pożara, czy tam tej całej ekipy, tej jego ekipy na Wall Street, która produkuje rozmaite pomysły. Inna ekipa. Ale sam mówiłeś o tym, że te jego ekipy, ci jego współpracownicy nie mają pojęcia, co on zrobi i jaka będzie jego następna decyzja w czwartek rano, kiedy rozmawiałem z Tak, jest Znowu, ale tak to- jest to- w korporacji. No nie, Kierownictwo sobie przygotowujesz prezentację strategii, a kierownictwo je sobie wybierze albo nie wybierze. Ale ty masz płacone za to, co zrobiłeś, więc nikt sobie nie krzywduje. Przepraszam. Z tych wielu wątków, które poruszył Rafał, znowu chciałbym wyciągnąć i podbić dwa. Pierwszy dotyczy tego, że w amerykańskiej wojnie klas Donald Trump oddaje strzały w obie strony. I to jest ta wewnętrzna sprzeczność, ale i siła tego trumpowskiego projektu, bo rzeczywiście próbuje on pogodzić interesy sprzeczne. Tak? Interesy klasy wielkich kapitalistów amerykańskich, finansowych, którzy zarabiają na prywatyzacji ochrony zdrowia, na prywatyzacji usług, na tym, że działa wielka pompa bogactwa, tak? która przekierowuje pieniądze do największych amerykańskich korporacji. Nie przypadkiem zabójstwo jednego z szefów takich korporacji ubezpieczeniowych spotkało się w Stanach Zjednoczonych ze swego rodzaju ludowym kultem przez chwilę, a sprawca tego zamachu stał się współczesną inkarnacją tiktokowego Robin Hooda. Tak? Bo rzeczywiście koalicja, która wyniosła Donalda Trumpa i ruch MAGA do władzy, składał się z jednej strony z najzamożniejszych technooligarchów tej mrocznej, reakcyjnej strony Doliny Krzemowej, którzy wiedzą, że już nie mają do uzyskania więcej na tej poprzedniej fali globalizacji i zyskają więcej w realiach właśnie nadchodzącej wojny, także dlatego, że zyskają kontrakty w dziedzinie militarnego AI, technologii kosmicznej, rozwoju kolonizacji jakby Marsa w przyszłości i tak dalej. I tu widzą szansę, że tam popłyną do nich rządowe kontrakty, a nie zarobią już więcej na takiej poprzedniej naiwnej fazie, dajmy to globalizacji pod tytułem sprzedajemy iPhony Chińczykom. Chińczycy już sami produkują lepsze, przysłowiowe iPhony, samochody elektryczne i komputery, więc nie potrzebują naszych. Ale drugą częścią tej koalicji była rozgoryczona przede wszystkim inflacją i usunięciem się spod nóg resztek siatki zabezpieczeń, która dawała im pandemia COVID klasy pracującej w Stanach Zjednoczonych. Tak? I jedyna rzecz, która łączy te dwa takie zupełnie ze sobą niespójne bloki, to nienawiść do panującej dotychczas klasy eksperckiej, liberalno-demokratycznej i ich mediów. Tak? To jest ten wspólny mianownik, który łączy wściekłego mechanika samochodowego z Arizony, gospodynię domową z Pensylwanii, albo kogoś, kto był górnikiem w Virginii Zachodniej, z ludźmi w rodzaju Petera Thiela, Ilona Muska, Alexa Karpa, tak? Którzy chcą zarobić na militarnym AI i zabójczych robotach. I to jest ten pierwszy wątek, który poruszył Rafał, który jest bardzo ważny. Ja o nim chętnie porozmawiam, bo prawda brutalna i oczywista jest też taka. Przepraszam, dodał, że jeszcze, nie tylko chcę dodać, że jeszcze w tym obiektem nienawiści jest szeroko rozumiana biurokracja. I tutaj takie igrzyska, jakie Musk z Dodge'em. Fiszkiem Ramasławem robią z tym Dodge'em, to jest dokładnie, to są igrzyska dla ludu, ponieważ nikt tych biurew, przepraszam, nie lubi i to jest świetna zabawa, że Trump ich goni. To jest ważne, że potem sądy ich przywracają, sądów też Amerykanie nie. Oczywiście, dlatego tak złymi kandydatkami była najpierw Hillary Clinton, a następnie Kamala Harris, ponieważ reprezentują one dokładnie ten znienawidzony archetyp przemądrzałej nauczycielki, która poucza ludzi, jak mają żyć. To jest archetyp znienawidzony, ale chcę o tej klasie robotniczej, o tych nierównościach w Stanach powiedzieć, bo jak ja tego nie powiem, to nikt tego nie powie. To jest ważne. Nie trzeba wywoływać globalnej wojny handlowej, żeby podnieść pracę w amerykańskim przemyśle, żeby znaleźć zatrudnienie dla ludzi w zachodniej Virginii, żeby poprawić jakość amerykańskiej infrastruktury, żeby przywrócić choć część szans edukacyjnych straconemu pokoleniu mężczyzn, które zostało porzucone przez wszystkie administracje, lub by spróbować zmierzyć się z kryzysem uzależnień, czy kryzysem zadłużeniowym wywoływanym przez coraz to droższą i sprawdzoną opiekę zdrowotną. Na tym polega też problem, który należy moim zdaniem podnosić. Wielkie, globalne, geopolityczne cele, jakim ma posłużyć w zasięgu jednego, dwóch pokoleń ta wojna handlowa, wcale nie muszą być zbieżne z problemami dotyczącymi kosztów życia, ochrony zdrowia, kosztów mieszkalnictwa, jakich doświadcza dzisiaj przeciętny Amerykanin. Nie jest przypadkiem, że gdy Pew Research Center i wiele innych ośrodków badawczych zaczęło o to pytać Amerykanów po wyborach, to najgorzej oceniali one wysiłki tej administracji zmierzającej do zwalczenia inflacji. Dobrze oceniali walkę z migracją, dobrze oceniali
kilka innych rzeczy, ale jeżeli był jeden aspekt, w którym wszyscy zgodnie twierdzili, że ta administracja robi za mało, to była walka z inflacją i rosnącymi cenami. A to jest przecież to, co Donalda Trumpa i tę ekipę wyniosło do władzy. Przekonanie, że życie dla przeciętnego Amerykanina staje się coraz droższy jest kredyt, coraz droższe są opłaty za codzienne życie, coraz droższa jest ochrona zdrowia, a lepiej nie będzie, tak? Nie będzie taniej. Jak obłożymy świat cłami, jak wygonimy tych pracujących za pół darmo migrantów z naszych pól i fabryk i restauracji i hoteli i jak zamkniemy się przed resztą świata. I to intuicyjnie ktoś, kto pracuje w sektorze przemysłowym w Stanach Zjednoczonych też rozumie. No tak, być może do rozwiązania tych problemów dojdzie za dekadę albo dwie, ale to na pewno nie będzie szybki proces. Ale czy to nie jest tak, że po drodze, z tego co mówicie, nieuchronnie musi dojść, albo jest bardzo duża szansa, że dojdzie, i może to jest jednym z celów Donalda Trumpa, do wojny. A to jeszcze, a nie wiem, czy nie chcemy skończyć z tą Europą. Ja bym, tak, znaczy wojnę to, jeżeli dojdzie, to na zasadzie przypadku, bo... Tak uważasz? Że w przypadku? Znaczy, Znaczy, że to nie jest to nie to, jest- o czym mówił przed chwilą Kuba, To że się może firmy, zdarzyć. ci giganci technologiczni właśnie, to jest dla nich szansa, że to jest szansa dla wielu słowa sektorów wojna, amerykańskich. używasz słowa wojna pełnoskalowa. Tak, ja mówię o wojnie Myślę, że kinetycznej, wojnie tak. zwanej, tak, jak to tam się już w tej chwili nazywa, no bo w dzisiejszych czasach to nie jest takie bardzo potrzebne. To jakby też technologie także wojskowe poszły na tyle do przodu, że są rozmaite precyzyjne uderzenia. Poza tym przeciwnikiem w tej wojnie Wojna na musiały Ukrainie być... pokazała, że wojna Tak, wygląda ale tak, to jak jest wygląda. wojna lokalna, wiesz, nie? I to jest oczywiście, ona wygląda jak pierwsza wojna światowa, tak, bo to jest te przewidywania o jakichś tam malutkich, inteligentnych armiach nowego wzoru. Się okazało, że wzór jest ten sam, co nad Marną, ale artyleria po prostu i równo, bo się okazało, że techniki rozpoznania wyprzedziły jakiekolwiek inne techniki, czyli na razie zwycięstwo tarczy nad mieczem. Zobaczymy, co dalej specjaliści wymyślą. Ale to przepraszam, to zdryfowaliśmy trochę. Potencjalnym przeciwnikiem w tej ewentualnej wojnie byłyby Chiny. No tak. A Chiny nie są do tego takie bardzo skłonne. Czy możliwe, że jest tam takie, może Robert Spalding ma rację, że jest tam takie, no coś tak jak von Moltke młodszy przed pierwszą wojną światową w Niemczech, czy taka ekipa, która Kaiserowi klaruje, że musimy lepiej teraz wojna niż później, bo z każdym rokiem jesteśmy relatywnie słabsi, więc pierwszy odstrzelili tam jakiegoś arcyksięcia, guzik to kogo obchodzi, nikt go nie lubił, ale jest okazja, to korzystajmy z pierwszej okazji. Kanał Kiloński wykończony, róbmy wojnę od razu, prawda, bo z każdym rokiem będziemy mieli mniejsze szanse. Więc na pewno Xi Jinping ma taką generalicję, która mu klaruje, żeby jak najszybciej zaatakować Tajwan i doprowadzić do konfrontacji, bo na razie wygrywamy, a jak Ameryce się uda zreindustrializować, to będzie słabiej. Ale po pierwsze Chiny w całej swej tysiącletniej praktyce nie są wojownicze. Oni zawsze sztuka walki bez walki, jak to moje pokolenie kojarzy, skąd cytata, nie wiem, czy sztuka walki bez walki, prawda, i rozwiązać sprawę. To jest cała ta mądrości chińskie, bo bardzo pięknie to Piotr Plebaniak u nas zebrał w taką książkę 36 forteli. On to jest naprawdę znawca kultury chińskiej, to pięknie to wszystko wypisał, jak są te cytaty z przeróżnych ich mędrców i one wszystkie prowadzą w kierunku niech się tygrysy biją między sobą, a ty stój za rzeką i czekaj, aż jeden zginie, a drugi będzie ciężko ranny. I wtedy dopiero można przejść rzekę. Więc ta filozofia jest jedną stroną. A druga rzecz, że... Po drugiej stronie jest Trump i Tak, ten kierunek ale jego działań, bo to Chiny, raczej o to bogactwo pytam. chińskie jest lokowane w amerykańskich papierach. Cała gospodarka chińska to nie są żadne tam zakichane wiatraki, jak u nas wariaci od eko opowiadają, bo wiatraki oni mają, ale na jeden wiatrak mają, na 1 giga z wiatraków czy paneli mają 2 giga z węgla i z ropy. I przede wszystkim ropa. 60% całej gospodarki chińskiej stoi na węglowodorach z Zatoki Perskiej. W Zatoce Perskiej wystarczy w cieśninie Ormus coś zatopić i tam nie ma żadnego rurociągu. No bo warunki naturalne nie sprzyjają, żeby pociągnąć rurociąg do Azji z Zatoki Ormus. Pracują nad tym Chińczycy, ale to jeszcze ładnych parę lat. Z Rosji też ropy nie dostaną, bo też ten sam problem, nie ma ropociągu. Za długo się żarli ze sobą, żeby tak od razu teraz zbudować to, a teraz nie bardzo jest za co. Też warunki mniej, ale też temu nie sprzyjają. Więc krótko mówiąc, dla Chin taka wojna byłaby dość
trudnym zagadnieniem, tym bardziej, że prawdopodobnie doprowadziłaby do kryzysu wewnętrznego, a Chińczycy mają taką doświadczenie, że jak to oni sami mówią, Chiny nigdy nie zostały pokonane z zewnątrz, każda dynastia była obalana przez bunt chłopski. W związku z czym też unikają sytuacji, gdzie mogłoby to doprowadzić do napięć wewnętrznych. Więc Trump, myślę, gra w przekonaniu, że jednak tam swoje wytarguje, on ich przyciśnie, oni jego będą próbowali się zemścić i się tak jakoś wybalansuje to wszystko. Więc wojna oczywiście zawsze wybuchnąć może, ale to jest, nie jest to częścią planu. Być może jest to, liczymy się, że taki jest Ty uważasz, plan że nie B. jest to częścią planu, a nie uważasz ty, Kuba, że to jest częścią planu Trumpa, że to ma być jakiś kolejny etap tego rozsypania tej układanki światowej? Nie mówiłbym wyłącznie o Trumpie, co raczej o zbiorowej psychologii amerykańskich elit, które, zauważmy, że są tutaj determinowane Całych przez elit czy magii? W kwestii akurat niechęci do Chin i tej rywalizacji wielkich mocarstw, to konsensus jest szerszy niż tylko ruch Maga. Niechęć to jedna, tylko mówię o... Ja pytam konkretnie o wojnę. Ja wiem, ale ja celowo się uchylam, bo to wróżbiarstwo na temat tego, czy wybuchnie gorąca wojna, czy nie, to nie jest do końca mój sport. Ja próbuję trochę pokazać inne zależności. Znaczy, znalazłbyś tuzin gości w tym studiu, którzy przyszliby i ci powiedzieli, tak, wybuchnie, albo nie wybuchnie, albo tam chcą tego, albo innego. Ja chcę pokazać trochę, jak, co dobrze pokazują w swojej książce Michael Burns i wspomniany przeze mnie Van Jackson, The Rivalry Peril, czyli zagrożenie rywalizacją, czy właściwie polska składnia jest tu nieszczęśliwa, zagrożenie wynikające z rywalizacji. Pokazują oni, że zdominowanie amerykańskiej debaty przez paradygmat rywalizacji wielkich mocarstw zatruwa i niszczy ich politykę wewnętrzną. Gdy widzą oni taki problem, jaki na przykład mają z epidemią uzależnienia od fentanylu, to oczywiste rozwiązania pod tytułem finansować terapię uzależnień i rehabilitację dla ofiar, tak? Zawalczyć z przemytem, dofinansować ochronę zdrowia i bezpłatne kliniki w tych stanach, znaleźć lepsze miejsca pracy lub reindustrializować tamte regiony. Wszystkie te oczywiste jakby rozwiązania nie przychodzą na myśl, kiedy wszystkie twoje problemy musisz jakoś wytłumaczyć poprzez zagrożenie zewnętrzne, którym w przypadku są Chiny. No więc dochodzisz do wniosku, że to Chiny nas zalewają fentanylem i lepszym sposobem niż zbudować parę klinik w Virginii Zachodniej, tak, albo refundować ludziom leki, jest pójść na wojnę z Chinami. I tak można w wielu dziedzinach pokazywać. Nie jest problemem to, że, o czym mówił Rafał słusznie, że wąska część amerykańskiej elity, która czerpała zyski z globalizacji, przechwytuje tę nadwyżkę dochodów i nie chce inwestować jej w produkcję u nas, tylko winni są Chińczycy, że zbyt dużo eksportują. No cóż, kto im dał technologię, kapitał i narzędzia do tego, żeby eksportowali? Sami Amerykanie. To z kolei teza innej książki ważnej, którą tutaj należy przypomnieć, czyli Michael Klein i Matthew Pettis, Wojny handlowe to wojny klasowe, tak? Które pokazują, jak te dwie elity, chińska, kleptokratyczna, komunistyczna i amerykańska kapitalistyczna, oligarchiczna, tak naprawdę zarabiają na kształcie globalizacji, który wpycha ich dwa państwa głębiej w rywalizację, a w efekcie być może nawet do wojny. Tych książek i tych ujęć moglibyśmy przypomnieć tu jeszcze kilka, ale mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że nawet samo mówienie o wojnie, nawet sam paradygmat myślenia w kategoriach rywalizacji wielkich mocarstw, nawet ta zbiorowa też obsesja Stanów Zjednoczonych, ich elity na punkcie bycia hegemonem, już sama w sobie wpływa na politykę, żeby nie powiedzieć, że sama wręcz jest polityką. Nie zrozumiemy też tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jeżeli nie zrozumiemy, że jest to państwo, którego elita polityczna z obydwu stron była tak długo przyzwyczajona do pozycji hegemona, że jest niezwykle przewrażliwiona na relatywną utratę pozycji. Tak? Nie bezwzględną, relatywną utratę pozycji. Gdy wsłuchujemy się w to, co dzisiaj sufluje nam Donald Trump, ruch MAGA i amerykańska prawica, to można by odnieść wrażenie, że Stany Zjednoczone są jakimś państwem po prostu upadłym, tak? Które zostały zdominowane przez Chiny, które kolonizują takie potęgi jak Irlandia, prawda, Portugalia, Brazylia i Kanada, tak? I Meksyk. No, że to są państwa, które dominują i rozgrywają Stany Zjednoczone, a tam się nic nie dzieje, nic nie produkuje, nic nie wymyśla i to wszystko właściwie jest na krawędzi upadku. To jest absurd. Dzisiejsze Stany Zjednoczone dalej mają walutę rezerwową świata, dalej mają największą potęgę morską, dalej są, chociaż są już wyłomy w tej dominacji, ale dominującym państwem eksportującym technologię i posiadającym kontrolę nad tą technologią na skalę świata, wreszcie dzierżącym, moim zdaniem nieroztropnie dzierżącym na własną szkodę, ale narzędzie kontroli systemu finansowego i systemu sankcyjnego na skalę globalną. Tak, to wciąż nie jest państwo, które
musi pójść na wielką wojnę, bo inaczej Ale tak. grozi mu apokaliptyczny upadek. Ale przez to ostatnie zdanie, że te elity tak myślą, że one muszą znaleźć sobie wroga i że absencja wroga jest dla nich czymś zupełnie niepojętym, to jak nie będą to Chiny, to będzie to Japonia, jak widzieliśmy w przeszłości, a jak upadnie Związek Radziecki, to będzie to Irak Saddama Husajna, tak? A jak nie będzie to Irak Saddama Husajna, to będzie to Muammar Kaddafi i Libia. Te elity są też uzależnione od posiadania takiego wroga, bo tylko to uzasadnia także ich tytuł do posiadania tej władzy, którą mają. MAGA zaczyna widzieć tego wroga w Europie. Nie, ale to- Coraz bardziej. To, co tam mówimy o tym wizji, cokolwiek rzeczywiście historycznej wizji Stanów Zjednoczonych jako biednego kraju, który do całego świata układa i cały świat utrzymuje i jest wykorzystywany przez wszystkich, to jest po prostu taka socjotechnika sprawowania władzy. No, tym się zawsze się kreuje jakiegoś wroga, prawda, jest każdy musi mieć swojego pisowca, prawda, przeciwko któremu mobilizuje całe społeczeństwo, przynajmniej każdy, kto nie może się pochwalić sukcesami jakimiś, a Trump przecież dopiero zaczyna. Na razie sukcesów nie ma, on je dopiero obiecuje. I wśród na tych wielu polach, gdzie gra jednocześnie, jest też rozgrywka, którą prowadzi z elitami amerykańskimi, biznesowymi, politycznymi, oligarchicznymi niewątpliwie, ale zwracam uwagę, że to nie jest, bo może się komuś wydaje, że jak mówimy o elitach, to tam się prawda, jakaś tam jak w szalonych teoriach bubla, jakaś synagoga w Nowym Jorku ma 4 poziomy czy 7 poziomów w głąb podziemia i tam jest taka sala, gdzie siedzi 12 rabinów, które tym wszystkim rządzi i oni wiedzą po prostu wszystko, wiedzą i każdym na świecie duperelem, prawda, i co pójdzie o 7:15 w tak, trzecim programie dzisiaj Polskiego Radia. Wszyscy zakładają, że Trump też ma plan 50 wersji Trump strategii może do każdą tak jak miał Jarosław Kaczyński, wielkie strategie na Trump każdą może sytuację. mieć, Jarosław Kaczyński miał rozmaite strategie, ale wszystkie strategie mają to do siebie, że nigdy nie wychodzą, że tak powiem. No, każdy coś tam planuje, ale każdy inny też coś planuje. No, więc Miał taką strategię, natura- że zakończyć Donald Trump wojnę na Ukrainie w 24 godziny już Nie, minęły. nie wiemy, czy miał taką strategię, wiadomo, że tak mówił. No, jakby tak słuchać, co politycy mówią, to jest z tego piękna antologia. Ale wracając do kwestii elit, to nie jest jakieś jednolite przywództwo, które siada tam w jakimś tym Bilderbergu i podejmuje, czy w Davos i podejmuje działanie i potem wszyscy to realizują. Ja to mówię, że ta kasta, warstwa tych magnatów korporacyjnych to rządzi światem na takiej zasadzie, jak można powiedzieć, że w średniowieczu rządzili światem rycerze. Jest to prawda? No wszyscy, królowie, baronowie, wszyscy byli z warstwy rycerskiej. Kto nie należał do warstwy rycerskiej, to się nie liczył. Natomiast ci rycerze się żarli między sobą, wsadzali się nawzajem do lochów, prawda, napadali swoje włości, wyżynali sobie poddanych albo ich uprowadzali w niewolę. No i mniej więcej takie są stosunki również między tymi oligarchami, którzy w pewnych sprawach ze sobą współpracują, ale nie tworzą jakiegoś jednolitego kierownictwa. Natomiast siłą władzy politycznej jest to, że rzeczywiście Donald Trump ma bardziej spójny, jest w stanie zbudować aparat, który bardziej go będzie słuchał niż na przykład Klausa Schwaba słucha świat umownego Davos. I to jest jego plus, który moim zdaniem wykorzystuje, bo na przykład próbując rozbić Deep State tak zwany, co jest jedna z bardzo ważnych idei Donalda Trumpa. Zniszczy się Deep State, czyli właściwie robi to, co Peter Tarchin w tej książce o Czasy ostateczne się nazywa, taką nadprodukcję elit. Nadprodukcja elit regularnie następuje zdaniem Tarchina w kolejnych epokach i zawsze trzeba połowę elity, jedna połowa musi drugą połowę, tak powiem, usunąć na różne sposoby i w ten sposób nadprodukcja elit zostaje Trzeba rozwiązana. wprowadzać nowe elity. Więc usunięcie deep state'u oznacza tak naprawdę też zniszczenie siły oligarchów, bo na czym polega siła oligarchii biznesowej? Właśnie na związku między pieniądzem a tym podporządkowanym im narzędziom władzy politycznej. Te wszystkie gigantyczne pieniądze, które szły na różne łokeizmy, już nie idą, bo Trump ich przekonał, że dotąd żeście zarabiali na niszczeniu wartości, ja wam pozwolę zarobić więcej na promowaniu wartości, prawda? Żeście zarabiali na lewicy, zarobicie teraz, tak powiem, prawicy. I to jest jedna z elementów tego, ale wszyscy się zgadzamy, że tych biurwów jest za dużo, prawda? Trzeba całą tę administrację, judykaturę przeszczerbić, bo to rzeczywiście mułowie Zachodu się stali, jak Antonin Scalia celnie tę judykaturę liberalnej demokracji określał. Więc ich wszystkich trzeba... Ale jak ich skubniemy, to na czym będzie polegała siła Larry'ego Finka? To ona już będzie wtedy do korupcji ograniczona.
To już nie jest to samo. No, także moim zdaniem Trump jest cwany w niektórych sytuacjach. Znaczy, z jednej strony jest w fatalnej sytuacji, bo to nie są czasy Reagana, kiedy Reagan mógł po prostu dzielić, prawda, jak mu za duże te nie było dotcomów, telekomy, przepraszam. Prawda, jak te telekomy stawały się monopolami, to Reagan to rozbijał. Większość jego rządów to jest demonopolizacja, prawda, na 3-4, tak jak kiedyś Imperium Rockefellera zostało rozbite na 30 spółek i problem przestał istnieć. A dzisiaj już nie ma takiej mocy, żeby rozwalić Google'a na 7 spółek, prawda, czy jakieś właśnie Google to jest mały pikuś, ale powiedzmy BlackRock, podzielić. To by była jakaś sprawa. Tego nie może zrobić. Ale w związku z tym robi to, co może. No, używa rozmaitych innych narzędzi i gdzieś tam albo się to wszystko zgra, bo to jest tak, przypomina mi się w którejś z opowiadań Lema w Cyberiadzie albo w Bajkach Robotów było, że genialni konstruktorzy Trull i Klapałcy już zbudowali jakiegoś stwora, który był oparty na całkowicie sprzecznych sprzężeniach i dlatego się nie rozpadał, że wszystko właściwie nie było w nim zgodne, tylko się wszystko, prawda, było. I trochę takiego stwora buduje Trump. To są same sprzeczności. Ale te wszystkie sprzeczności się trzymają do kupy i potwór dzięki temu był niezniszczalny i rozwalał czy się inne trzymają. potwory, że się... No więc albo się to wszystko epicko rozwali i wtedy będziemy mieli naprawdę co komentować, tylko nie wiem, czy zdążymy, albo nagle w którymś momencie, jak ten potwór właśnie, jak ten stwór z Lema, ale mi się trochę znał na cybernetyce, wyprzedzał swoje czasy, że nagle się to wszystko złoży w kupę, jak w ten w niezwyciężonym, prawda, te malutkie kawałki się poskładały w jeden pracujący sprawnie organizm. No i teraz nie wiem, czy rzeczywiście Trump uruchamia proces takiego, jest takim demiurgiem, który uruchamia taki proces, który za lat kilka kliknie, zgra się i nagle się okaże, że żyjemy w zupełnie nowym świecie, zupełnie nowym ładzie, w którym Ameryka nadal jest liderem, ale nie ponosi kosztów bycia liderem, bo jest liderem nowego typu, prawda? Bo tu chodzi też o takie zbudowanie... Jeśli to wszystko się poskłada. Jeżeli jest to Trump imperializm, to jest to imperializm nowego typu. To jest zupełnie inny imperializm od imperializmu XIX-wiecznego. Znaczy, nie zgadzam się. Wydaje mi się, że Ale- wydaje mi się, że te analogie z XIX wiekiem, po które właśnie sięga Van Jackson, autor tego pojęcia, są uzasadnione, ponieważ w bardzo przewrotny sposób wraca do nas instrumentarium, które z całym swoim słownikiem pasowało najlepiej do XIX stulecia właśnie. Nagle wracają cła, nagle wracają małe kolonialne wojny na peryferiach, które mają zdyscyplinować klientów. Nagle wraca próba przejmowania siłą terytorium czy kluczowych szlaków handlowych, żeby zagwarantować sobie swobodę handlu, a innym ją uniemożliwić. Ale wreszcie, i co być może ważniejsze, wraca ten McKinleyowski koktajl, który jest z jednej strony protekcjonizmem własnego przemysłu, ale zarazem, który wymusza właśnie imperializm na zewnątrz, ponieważ nie można zagwarantować sobie korzystnych warunków handlu z innymi bez pałki, bez tego że raz na jakiś czas trzeba innych zdyscyplinować, albo po prostu, że trzeba będzie swoją wolę wymusić. Ja często powtarzam, że słowo izolacjonizm w tej dyskusji służy temu, żeby odsiać ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią, od tego, którzy nie wiedzą, o czym mówią, bo jak ktoś mówi, że jest to administracja izolacjonistyczna, albo że Stany Zjednoczone idą drogą izolacjonizmu, no to już wiemy, że możemy dalej nie słuchać, tak? No bo wiemy, że kompletnie nic z tego wynikać nie będzie. To jest imperializm, który próbuje osiągnąć cele na XXI wiek, sięgając po metody z wieku XIX. Także w tym sensie To dobra. Także w tym sensie musimy o imperializmie mówić, bo wiąże się z nim kilka fundamentów, jak, nie wiem, budowa właśnie budowa potęgi przez kontrolę terytorium, ale też kompletne porzucenie już złudy multilateralizmu w relacjach, wiele innych rzeczy, ale o tym za chwilę, bo wrócę do czegoś, co już to się pojawiło, ale co moim zdaniem jest konieczne. Jestem mniej optymistyczny niż Rafał w kwestii chęci administracji amerykańskiej do przełamania potęgi wielkich biznesowych oligarchów i kapitału finansowego nad amerykańską gospodarką. Z jednego bardzo prozaicznego powodu ci ludzie współtworzą tę administrację i mają mało interesu w tym, żeby zniszczyć fundamenty tego, na czym stoją. I to jest jedna uwaga. Druga trochę jest taka, że
Tam na razie nie ma innego pomysłu. Bardziej byłbym w stanie uwierzyć, że ludzie w rodzaju tych, których przywołałem przed chwilą, czyli Petera Thiela, Ilona Muska, Alexa Karpa, tych, którzy chcą takiej fuzji przemysłu technologicznego, zbrojeniowego i amerykańskiego imperializmu, rzeczywiście wiedzą, co robią. Ci, którzy wciąż są głęboko poinwestowani w najróżniejsze fundusze i jednak wciąż są beneficjentami globalnego handlu, są tym przerażeni. Tak? I tu jest ten realny To przerażenie konflikt, się rodzi elita. coraz większe chyba. Nie jest być może przypadkiem, obiecałem nie komentować bieżączki, ale tu zrobię jeden wyłom. Nie jest być może przypadkiem, że te cła teraz zostały zapauzowane na 90 dni po interwencji ludzi w rodzaju Jamie'ego Dimona, tak? Czyli tych, którzy są łącznikami między światem globalnych banków, handlu obligacjami i wielkich funduszy, a tą administracją, bo zapukali oni metaforycznie rzecz jasna, zapukali do drzwi Białego Domu, mówiąc, że jeszcze jeden dzień czegoś takiego i posypią nam się wiarygodność amerykańskich papierów i będziemy mieli powtórkę z tego, co było w roku 2008. Musimy się pohamować, tak? Oni jednak wciąż są głęboko w tym świecie i stąd jest mój mniejszy optymizm wobec tego. Dlatego mój też myślę, że ta układanka, żeby to się ułożyło, to jest naprawdę... Coś się złoży, ponieważ jest jeden, to na pewno... Ale słuchajcie, bo wciąż- pozwólcie mi zadać, bo jeszcze chciałem Nie, jeden pozwól wątek... go dokończyć i mi odpowiedzieć. To jest... Ale bo tak, ja chciałem jeszcze jeden wątek, żebyśmy przeszli do Europy. Jak w tym wszystkim Ale może mówmy wyglądać o metropolii, a Europa? nie o zadupie, przepraszam. Ale którym jest Europa w tej chwili. mieszkamy tu, gdzie mieszkamy i tu jest nasze życie, tak? No, Wcale niekoniecznie. To jest nasz wybór, że chcemy mieszkać w Unii Europejskiej, a nie poza nią. No, ale to jest osobna historia. to jest nasz wybór. Tak, głosowaliśmy Właściwie to za nie wiem, tym. bo nigdy W każdej chwili możemy zagłosować za wyjściem, jeśli ktoś chce. pamiętam, że tylko mniejszość Polaków głosowała za wejściem do Unii Europejskiej, bo to było tam przy frekwencji niedużej, ledwie ponad połowa czy mniej niż połowa uprawnionych do głosowania, 13 milionów chyba z 30, Ale sondaże i głosowało wszyscy- za wejściem do zupełnie innej Unii prawda. Europejskiej, To oczywiście, że- Dobrze. której dzisiejsza Dobra, zaprzecza w każdym to jest- punkcie, więc to jest to tam osobny- nawet nie wiem, czy to jest nasz wybór, po prostu siedzimy w tym końcu, bo żeśmy w niego wleźli i nie Dobrze, rozumiemy, wiem, że to nie jest żeby- głównym tematem naszej dzisiejszej No, polemiki, chciałbym więc jedno zdanie. Szkoda, bo warto by było. Ale no, znaczy możemy jeszcze godzinkę posiedzieć. To nie jest dla mnie problem. Pytanie, ile czasu ma dzisiaj Igor w studio. Przekonanie, że Polska poza Unią Europejską byłaby w świecie tak agresywnie rozgrywanych interesów, przy tej elicie politycznej też, która Polską rządzi, w stanie więcej dla siebie ugrać, uważam za Dobre utopię. pytanie. Nie bylibyśmy drugą Szwajcarią, ani drugą Norwegią, bylibyśmy drugą Serbią albo Macedonią Północną w świecie poza Unią Europejską. I to jest jakby ostatnie zdanie w tym temacie. Natomiast pytanie o Europę jest zasadne. Ja chciałem poruszyć to, o czym mówił Rafał wcześniej, na temat tego rzeczywiście, jaki ma to skutek dla Europy i dlaczego ta administracja, czy dlaczego szerzej właśnie, nie tylko ta administracja, ale współczesne Stany coraz bardziej patrzą na Europę jako, no właśnie to jest dobre pytanie, czy rywala, czy raczej junior partnera, którego należy różnymi... Kolonie. Moim zdaniem patrzą na Europę jako na kolonię, Ale którą kolonia trzeba nie jest- odebrać Chinom. Ale kolonia nie Kolonie jest bez zasobów, bezzębna. kolonie bez zasobów, ale bez palm, bez kokosa, bez kawy, to troszkę, się Ale toczy, nie jest bezzębna. Jak 400 kolonia milionów rynek. nałoży taryfę na usługi, to nie wiem, czy się na to zdecyduje. Powiem tak, To może być poważny problem. powiem Że tak. jeżeli nie zdecyduje się o to, żeby na whisky amerykańską nałożyć, ponieważ wtedy Ameryka nałoży na wina europejskie, a to jest tak naprawdę zapowiedziała. jedyne co wino, jedyne co, ale to zobacz, że tam na listę, co pani ten ogłosili, że same tam na jachty, na coś tam, na takie rzeczy powiedziałby bardzo niszowe, jak na razie Europa te cła jest gotowa nałożyć w USA. To nie jest tak, że to podejście Stanów Zjednoczonych do Europy zaczęło się wraz z 17 stycznia 2025 roku. Wręcz przeciwnie. Administracja prezydenta Bidena robiła z nami bardzo brzydkie rzeczy, tylko cały czas szepcąc nam do ucha, że nas kochają i że jest super. Administracja Donalda Trumpa robi z nami bardzo brzydkie rzeczy, bardzo mocno i bardzo wulgarnie, nie zachowując nawet tego pozoru. Tak? To jest jedna z tych sytuacji, kiedy Radosław Sikorski i jego wulgarne seksualne metafory naprawdę by się przydały. Tak? Ale gdzie jest, kiedy ich potrzeba? Bo polityka reindustrializacji, no ale właśnie, ale nie ma, teraz nie opisuje nam tego w takich kategoriach, w jakich powinien, no, bo, a mógłby. Ale on nie jest do Bo- dopisywania, tylko do robienia polityki i dyplomacji. Teoretycznie. Zgadzam się. Szereg polityk administracji prezydenta Bidena
przyspieszyło to, o czym tylko tak przelotem wspomniał Rafał, co jest istotne, czyli przenoszenie europejskich inwestycji do Stanów Zjednoczonych. Ludzie w Polsce nie chcieli tego widzieć, bo musieli być ślepi z wyboru, że w kolejnych tak zwanych pakietach tak zwanej pomocy dla Ukrainy były zapisane środki na to, żeby europejskie fabryki uzbrojenia przenosiły swoją produkcję z Europy do Stanów Zjednoczonych. W kolejnych ustawach typu CHIPS Act czy IRA, które miały pozornie wzmacniać zieloną gospodarkę w Stanach Zjednoczonych, realnie były zapisane subsydia na przenoszenie inwestycji z Europy do Stanów Zjednoczonych. I nie jest przypadkiem, że to właśnie te fabryki, o których mówił Rafał, akurat upadek Norvoltu może nie jest z tym najbardziej związany, ale chociażby już Intel, czy TSMC tajwański, czy kilka innych kluczowych zakładów, rzeczywiście w tym okresie zaczęło intensywnie przenosić swoje miejsca pracy, wszystkim swoje miejsca produkcji do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ktoś czytał uważnie Wojny handlowe Kleina i Petisa, to wie, że potencjał produkcji na świecie jest skończony. Tak? I jest to niestety w jakimś wymiarze gra o sumie zerowej. To znaczy jest skończona ilość procesorów, mikroprocesorów, nie wiem, dronów, zaawansowanych komputerów, leków, które można na świecie wyprodukować. I w szczególności amerykańska administracja, to jej antychińskie skrzydło, o tym Elbridge Colby mówił wprost, patrzy na tę rywalizację jednoznacznie. Jeżeli ktoś inny się industrializuje, to industrializuje się kosztem Stanów Zjednoczonych. Znaczy każda, mówiąc już na najgorszego banału, każda nowoczesna, nowa fabryka, która powstaje w Chinach, jest fabryką, która nie powstała w Stanach Zjednoczonych. Tak? Każdy nowy procesor, który zrobią na Tajwanie, jest procesorem, którego my nie zrobiliśmy. Każdy nowy lek, który wyeksportuje Europa, jest zastrzykiem gotówki do akcjonariuszy europejskich, a nie amerykańskich korporacji. I nie będę upierał się, że nie ma żadnych różnic między administracją Bidena i administracją Trumpa. One oczywiście są, ale w moim przekonaniu one dotyczą ilości, a nie jakości tego, co się robi. Znaczy one są ilościowe, ale nie dotyczą samej natury rzeczy, ponieważ ten pęd do tego, żeby Stany Zjednoczone industrializować kosztem fundamentalnie innych gospodarek rozwiniętych, zaczynając od tych, które najłatwiej sobie podporządkować. No i tu widzimy Japonia, Korea Południowa, Niemcy i Unia Europejska szerzej, był widoczny od wielu lat. To było celem, podobnie jak celem realizowanym przez amerykańską administrację przy okazji wojny w Ukrainie, było wepchnięcie Europejczykom jak największej ilości amerykańskiego uzbrojenia i jednoczesne przeniesienie na nich kosztów finansowania ukraińskiego budżetu, a nawet być może ponoszenie ryzyka wysłania tam własnych żołnierzy, czy ryzykowania bezpieczeństwa własnych obywateli. Te wszystkie rzeczy tworzą pewien, że tak powiem, ciąg technologiczny, który u końca służy temu, żeby fundamentalnie złamać Europę, podporządkować ją amerykańskiej woli i przede wszystkim amerykańskim potrzebom w rywalizacji z Chinami. A Czy do tego... Europa jest w stanie na to odpowiedzieć? I jakby dać sobie radę w tej sytuacji? Czy ma do tego potencjał? Bo mam tak, lubimy mówić, że Europa już schodzi, już się przeregulowała, że w zasadzie nic się dzieje. No ciągle tu żyją najbardziej zamożni ludzie na świecie. Już mówię. W grupie, nie mówię o pojedynczych osobach. Pomysł, że państwa europejskie mogą wygrać rywalizację technologiczną, gospodarczą czy finansową ze Stanami Zjednoczonymi, jednocześnie pozostając pod kuratelą Stanów Zjednoczonych w dziedzinie bezpieczeństwa, jest pomysłem, który mówi, że sowiecka Ukraina mogłaby doprowadzić do upadku Związku Radzieckiego, będąc bardziej innowacyjna niż rosyjska socjalistyczna Republika Radziecka. Tak? I mogła zdominować Rosję i sobie ją podporządkować. Nie może. Tak? Znaczy, to się nie uda. I proszę nie odebrać tego jako mojego wezwania do jakby porzucenia struktur atlantyckich albo nie wiem, wypowiedzenia, albo zawiązania jakiegoś sojuszu od Pekinu po Lizbonę, ale takie są realia brzegowe. Nie można jednocześnie czerpać od tego pozoru bezpieczeństwa, to nie jest bezpieczeństwo, pozoru bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, technologii i finansów, licząc, że w tej samej grze się z nimi wygra, jeżeli to oni dostarczają kluczowych zasobów. Tego się nie zrobi. Paradoksalnym skutkiem tego, co dzisiaj robi amerykańska administracja, jest nie to, że część europejskiego trzonu się jej podporządkuje, ale raczej to, że prędzej sobie znormalizuje relacje z Moskwą i Pekinem. Bo wybór ze strony Paryża czy Berlina będzie dużo oczywistszy. Szereg spraw. No, ja bym zaczął od tego, że ta teza o zerowości prowadzonej gry gospodarczej to jest właśnie najsłabsza, uważam, teza tej skądinąd ciekawej analizy, jaką jest wspomniana książka o wojnach handlowych. No, tak samo myśleli twórcy raportu rzymskiego na przykład, zgodnie z którym, przypomnę, cywilizacja przestała istnieć jakieś 30 lat temu, bo się wszystkie surowce i technologie wyczerpały.
To jest, myślę, myślenie wynikające z myślenie. To jest, jak sądzę, myślenie wynikające z doświadczenia, z którym się zderzamy obecnie, bo powiedzmy, że no, jak to nazwać, kapitalizm, współczesna gospodarka natrafiła na barierę, na której jeszcze nie była, czyli na barierę popytu. Ona musi stale rosnąć, interes, żeby się kręcić, musi się kręcić coraz szybciej. To nie, że się musi kręcić, tylko musi ciągle przyspieszać. No, na tym polega jakby istota gospodarki opartej na kapitale akcyjnym i kredycie. A już nie ma możliwości, nie ma możliwości wciśnięcia tych wszystkich towarów i dlatego się zaczął taki bardzo ciężki światowy kryzys. I to jest jedna z przyczyn dla tego stanu rzeczy, o którym tu mówię, że nie ma powrotu do starego świata. Świat Bidena i strupieszałej coraz bardziej Unii Europejskiej, która sobie się roiła o zbudowaniu państwa europejskiego, w tym to jest taki świat, jak to na przełomie wieków XIX i XX wydawało się ludziom na tych dworach, tam u Franza Józefa, czy u Kaisera, czy u Jerzego V, że to wszystko będzie, no świat tak istnieje, on tak będzie istniał. A tymczasem tam się wszystko w tym świecie kruszyło, tak, że świat istnieje jaki był, władcy panują, tam ich słuchają, jacyś anarchiści nie słuchają, ale to już tego nie powinno być, to tak jak populiści, prawda, oni mają zniknąć, po prostu potępimy ich moralnie i to jest ten, a jednocześnie będziemy budować huty, fabryki i te huty, fabryki i linie kolejowe będą tego, że dzięki temu zbudujemy lokomotywę, którą król czy cesarz będzie mógł odwiedzać swoje wojny, a zupełnie nie widziano, że te fabryki powstają, to produkuje nowe klasy społeczne, produkuje nowe problemy i że to po prostu musi w którymś momencie zyskać jakąś zupełnie nową formę, bo w starej się nie mieści. I Ameryka demokratów, którzy długo nie wrócą do władzy, bo jak to Bill Maher w taki komiksie ładnie powiedział, skądinąd zawsze głosujący na demokratów, że to są no common sense party w tej chwili. To jest po prostu, demokraci stali się partią, która straciła zdrowy rozsądek i długo nie odzyska w związku z tym poparciu Amerykanów, bo może Trump jest populista, może to jest tego, ale ludzie w nim widzą, że on jakoś coś próbuje z tym światem zrobić nowego. Po pierwsze się pojawiły nowe technologie, po drugie się pojawiła po pierwsze ta bariera popytu, po drugie nowe technologie, które usiłują znaleźć nowe potrzeby w człowieku, żeby dalej się interes mógł kręcić, no ale część z tego się zatrzyma i ktoś musi ponieść koszty tego wszystkiego. Po trzecie, totalne wyczerpanie pomysłów politycznych. Bo generalnie dwa pomysły, prawicowy i lewicowy, nazwijmy to. To były tak, lewicowy pomysł to był połączenie dystrybucji, redystrybucji i demokracji. Państwo ma prawo od bogatych od jednych do drugich przesuwać bogactwo, a władza, która ma to prawo, jest wybierana demokratycznie, w związku z czym będzie zawsze działać w interesie większości, więc będzie zabierać bogatej mniejszości, rozdawać biedniejszej większości i w związku z tym mniejszać nierówności, będzie się kręciło. Nie kręci się, ponieważ okazało się, że niestety władza wybierana co prawda przez większość, ale dzięki lobbingom mniejszości bardziej się poczuwa i reprezentowana mniejszości, w związku z czym skubie mniejszość ubogą, żeby zasilić jeszcze większym bogactwem bogatą większość. Tak wygląda Ameryka demokratów. No, wszystkie największe przekręty budujące potęgę korporacji były za czasów Clintona i Obamy wprowadzone do prawa amerykańskiego. Natomiast pomysł umownie prawicowy, deregulować, obniżać podatki, bo rzeczywiście w pradawnych czasach wolnego rynku, który gdzieś tam jeszcze za Reagana i Thatcher istniał w szczątkowej formie, jak się obniżyło podatki, to obdarowany obniżką podatków producent zmuszony do konkurowania na wolnym rynku obniżał cenę, w związku z czym ta obniżka podatków przekładała się na większy dostatek społeczeństwa. Ale w tej chwili to już od dawna tak nie działa, bo w tej chwili obdarowany obniżką podatków CEO sobie pakuje to w toksyczne aktywa, które sprawiają krótkoterminowym zyskiem, a długoterminową gwarancją katastrofy. Te bimbaliony właśnie popychają po tych i to się kompletnie wyrwało z jakiejkolwiek logiki. Chodzi mi o to, że nie ma starego pomysłu, a Europa to jest w ogóle kwintesencja starości. Europa to jest, przypomnę, Unia Europejska to jest ciąg pomysłów, które wszystkie po kolei nie wypalają. Każdy kolejna strategia lizbońska, euro jako wspólna waluta, która... Rynek, najlepszy pomysł Unii Europejskiej, działa bardzo dobrze. Ile lat temu to było? Po pierwsze, po drugie już go nie ma.
No nie ma go, bo przecież jeżeli mamy strategię, ja uwielbiam czytać te dokumenty unijne, bo to są jaja jak balony, po prostu te kompasy dla przedsiębiorczości, które Bruksela ogłasza, albo coś. Kompas dla przedsiębiorczości ogłasza, że trzeba zlikwidować bariery i to jest poza tym, że oczywiście będziemy produkować tanią, zieloną energię, co jest zaklinaniem rzeczywistości, bo albo ona jest w tym sensie, jak się w tym bełkocie nazywa, zielona, czyli bezemisyjna, albo ona jest tania. I tania, zielona energia, która ma być podstawą przyszłych sukcesów gospodarczych według oficjalnej unijnej strategii, to jest bzdet po prostu. Ale drugi element to jest likwidowanie barier na wspólnym unijnym rynku. No to skąd te bariery, skoro je zlikwidowaliśmy 50 lat temu? No narosły z powrotem. Wszystko się po prostu skichało w Unii Europejskiej punkt po punkcie, więc jak tam słyszę o kolejne wielkie plany, to już wiem, jak to się skończy. Musimy jakoś do brzegu dopłynąć. Znaczy nie, bo zrobię wstęp, przepraszam, ale kolega też dość szeroko omówił, więc po tym wstępie powiem tak. Stany Zjednoczone patrzą na Unię Europejską, na dzisiejszy, po pierwsze nie patrzą na Unię Europejską. Uważają, że jak powiedział J.D. Vance, to po pierwsze są idioci, a po drugie dodał bez umocowania demokratycznego. To jest też prawdą, ponieważ cała eurokracja nie ma żadnego umocowania. W związku z czym rozmawiamy z państwami. I państwa są, junior partner to jest dowartościowywanie juniorów. Państwa europejskie są po prostu przestrzenią do kolonizacji, która już jest skolonizowana tylko przez Chiny. Przecież na litość boską cała polityka klimatyczna, cały ten obłęd rzekomo płonącej planety uzależnił Unię Europejską totalnie od Chin. My wisimy całkowicie u chińskiej klamki i u rosyjskiej klamki. Francja kupuje w tej chwili więcej rosyjskiego gazu niż w momencie wybuchu wojny na Ukrainie. Niemcy kupują więcej rosyjskiej ropy. Jedni i drudzy kupują ponad swoje zapotrzebowanie, co znaczy, że redystrybuują to po innych krajach w mniej lub bardziej ukryty sposób, finansując Putina. Dlaczego? Bo nie są w stanie inaczej. Bo jesteśmy kompletnie uzależnieni od chińskich surowców, od chińskich metali rzadkich, od chińskich tego i możemy sobie oczywiście w Unii Europejskiej gadać i tworzyć kompasy i strategie, a Trump po prostu zakłada, urealniamy sytuację. Jak ktoś jest gołodupcem, hołyszem powiedzmy ładnie, to jest hołyszem i niech nie podskakuje i niech mi tutaj mówi, że my tu jesteśmy ważni, bo u nas jest wieża Eiffla, bo myśmy kiedyś tam byli tego. Kiedyś, ale to było kiedyś. A teraz jest teraz i teraz układamy świat zupełnie na nowo. Więc gra jest taka, czyją Europa będzie kolonią? Chińsko-rosyjską czy chińską, no bo Rosja jest junior partnerem, czy amerykańską? Amerykanie, znaczy ja uważam, że generalnie lepiej być kolonizowanym przez Amerykę niż przez Chiny. No. Czyli pozostaniemy z Ameryką. Ja myślę, że... Tylko po co nam pośrednik w Brukseli w takim razie? To już jak Janek Pietrzak mówił, wypowiedzmy wojnę Stanom Zjednoczonym i poddajmy się. I to jest najlepsza droga, czyli niech przyszlą wojska okupacji. Rozumiem, że Nie, no już żartuję, dobra, to żart był. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czym to się zakończy. Ale to jest... Ale spróbujmy powiedzieć o tym, co nas czeka w najbliższej perspektywie miesięcy, roku, 2. Co może się zdarzyć i niech to będzie puentą naszej rozmowy. Losy postbrexitowej Wielkiej Brytanii pokazały nam, że te pomysły suwerennościowe na poradzenie sobie i ułożenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi na zasadach 1 na 1, no bywają, powiedziałbym, trudniejsze niż to, jak chcieliby niektórzy to widzieć. Natomiast co do Europy, oczywistością jest to, że Europy nie ma czegoś takiego jak Europa, ale nawet wewnątrz Unii Europejskiej są narodowe sprzeczności. I tak długo, jak nie odpowiemy sobie na pytanie, co miałoby być tym celem, bo pytasz, jakie mamy środki, żeby odpowiedzieć Ameryce, albo co możemy zrobić, żeby zrewanżować się Trumpowi, albo jak możemy zawalczyć o cokolwiek w przyszłości, ja bym cofnął się o krok wstecz i powiedział, nie będziemy mogli odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli nie odpowiemy wcześniej na pytanie, co jest celem. Bo dla polskich elit na przykład, i tutaj jest moim zdaniem ponadpartyjna zgoda, celem Unii Europejskiej jest to, żeby zamożne kraje Zachodu zrzucały się na bezpieczeństwo Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i finansowały nasze zbrojenia i fundamentalnie stały się takim... generalnie sojuszem militarnym, takim, nie wiem, drugim NATO.
bez integracji politycznej, bez integracji walutowej, to jest ciekawe, bez jakiejś integracji głębszej w innych obszarach, ale żeby tak każdy inny płacił na to, żebyśmy my tutaj wystawiali jak najwięcej wojska na wschodnią granicę. Z oczywistych powodów, no nie wiedzieć czemu, obywatele Portugalii, Irlandii, Grecji nie widzą tego jako apetycznego pomysłu, tak? No, nie rozumieją, dlaczego mieliby zgodzić się na niższy standard życia, niższe emerytury, gorszy jakość na przykład świadczeń społecznych czy ochrony zdrowia, no żeby na przykład Polacy, Łotysze, prawda, i Litwini mieli silną armię, która będzie bronić ich przed Rosją, tak? No ale vice versa. No, ta nielojalność czy brak solidarności, może być właściwsze słowo, działa w drugą stronę. A z kolei Polacy odpowiadają, dlaczego my mamy funkcjonować w sferze, która wspiera dalej potęgi eksportowe, na przykład Niemiec i francuski przemysł, podczas kiedy im zależy na handlowaniu z krajami, które my traktujemy jako zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Te interesy można było harmonizować na najbardziej ogólnym poziomie. Na poziomie właśnie jakiejś ściślejszej integracji wewnętrznego rynku, na integracji walutowej. Może nawet, ryzykowna teza, kiedyś uda się zharmonizować to, budując wspólny rynek kapitałowy. Można było dokonywać integracji w takich, powiedziałbym, neutralnych i niewinnych obszarach jak edukacja, wymiany studenckie, jak wspólne produkcje filmowe i wiele innych podobnych rzeczy. Ale rzeczywiście, gdy pojawia się pytanie tego, czy taka konstrukcja jak Unia Europejska może scentralizować się na tyle, żeby wyłonić się jako trzeci równoważny blok do fundamentalnie imperiów, jakimi są dzisiejsze Chiny i Stany Zjednoczone, to nie ma na to gotowej odpowiedzi i nie ma być może tego rodzaju odwagi, ponieważ to wymagałoby otwarcie także wypowiedzenia podległości Stanom Zjednoczonym. I o ile może we Francji jest jeszcze jakiś taki duch ledwo unoszący się słabiutki golizmu, który mówi, że jednak warto, to na pewno nie ma go w Polsce, tak? Nie ma go w Czechach, nie ma go... No nie Szczęście. ma go. W Polsce to w ogóle nie wiem, jaki jest. A dlaczego całe szczęście? No nie wiem, dlaczego. To jest na osobne... Słuchajcie, musimy, jeżeli jeszcze jakieś krótkie... Musimy, to musimy. No, po prostu ja chciałem tylko powiedzieć, że a propos Unii Europejskiej jest takie powiedzenie Johna D. Rockefellera, że jak się interesy opiera na przyjaźni, to one nie wychodzą. Jak się przyjaźń oprze na interesach, to ta przyjaźń jest trwała. I właśnie w Unii Europejskiej mamy próbę zbudowania interesu na zadekretowanych przyjaźniach, które są w dodatku głęboko nieszczere. No więc... No więc tak, no, na tym lekceważącym odgłosie wydanym wargami zakończę swoją ocenę Unii Europejskiej w obecnym stanie. Na pewno czekają nas bardzo ciekawe czasy, ale też wstrząsające i które są wielkim wyzwaniem dla nas, tak? Dla Polski w tym momencie. A my potrzebujemy bardzo strategicznie myślącego leadershipu, silnego przywództwa, którego nie mamy dzisiaj. Jeszcze raz się wtrącę, przepraszam. Powiedziałbym, bo to cały czas wisi, to i zadałeś pytania, w końcu nie odpowiedziałem, bo to już się formuje w szersze, że chodzi o świat wielobiegunowy, tak? Trumpowi chodzi o świat wielobiegunowy. Nie jak dotąd był podział, że nie chodzi o to, żeby Chiny wróciły na pozycję, gdzie były Sowiety i znowu mamy zimną wojnę dwóch mocarstw i dwa bloki. Chodzi o coś innego. Jest dominująca Ameryka, która jest duża, parę krajów mniejszych, które są powiedzmy regionalnymi mocarstwami i tutaj widzą Amerykanie Chiny w takiej roli. Chiny same z siebie widzą oczywiście w roli hegemona światowego, ale to jeszcze. I teraz wszystkie te państwa się w ten czy inny sposób muszą odwoływać w razie czego do Ameryki i przychodzić, bo Ameryka jest najsilniejsza i ona będzie różne rzeczy rozsądzać, ale nie będzie utrzymywać tego całego. To jest to, od czego Jakub zaczął. No. Tylko, że ona go nie utrzymuje. Że Ameryka tego nie utrzymuje. To jest fantazja Amerykanów. Im się wydaje, że oni płacą za wszystko. Nam się też wydawało w PRL, że jesteśmy biedni, bo wszystko do ruskich wysyłają, a Ryscy mówili, że oni są biedni, bo wszystko do Polski wysyłają i tam Czechosłowacji i innych bratnich krajów. Więc dobra, w sferze subiektywnej, ale w każdym razie Amerykanie się czują tego, że oni utrzymują cały świat i oni nie chcą utrzymać całego świata, chcą być tym arbitrem, czyli tak jak to powiedziałeś, mieć korzyści z bycia największym mocarstwem światowym bez ponoszenia kosztów bycia światowym żandarmem. No i teraz pytanie, czy w tym wielobiegunowym świecie Polska jest w stanie być wielką Polską, którą postuluje niejaki Ziemkiewicz w swojej książce Szczyptarek autoreklamy i być jednym z biegunów, pewnie nie najważniejszym, ale jednak biegunów, czy rzeczywiście północną Macedonią albo taką dolną Nadrenią, czyli jakimś tam euroregionem z księstwem warszawskim przyklejonym do zdychającego imperium To brukselskiego. myślenie jest mi bardzo bliskie. Uważam, że musimy myśleć poważnie i my tego uczymy i tu będzie teraz zapowiedź tego, co my robimy. Można powiedzieć reklama.
My tego uczymy w Szkole Przywództwa. Jeśli chcecie posłuchać z jednej strony takich przedsiębiorców jak Krzysztof Pawiński, bardzo tradycyjny biznes, czy Stefan Batory, bardzo nowoczesny biznes, czy Stefanów Batorych u nas jest wielu. Rafał Przepraszam Mądrzewski, za twórca głupi żart. iSci, Paweł Przewięźnikowski, twórca firm biotechnologicznych, czy z drugiej strony generałowie Rajmund Andrzejczak, czy generał Tomasz Piotrowski, czy tacy ludzie jak Andrew Michta, czy menedżerowie jak Zbigniew Egieło, czy kobiety fantastyczne ekspertki jak Anna Maria Dyner, czy Aleksandra Przegalińska i tak dalej, i tak dalej. Nawet Marcin Giełzak u nas we Francji miał ostatnio wykłady. To zapiszcie się do Szkoły Przywództwa. Zapraszam was serdecznie. Wejdźcie na stronę szkolaprzywództwa.pl. Trwa rekrutacja. Naprawdę jest fantastycznie. Tak ciekawie jak tutaj. Jakub Tymek, Rafał Ziemkiewicz, bardzo wam dziękuję Dziękuję. za fantastyczną rozmowę. Państwu dziękuję, że siedzieliście z nami i słuchaliście. Do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.